Hejka, z tej strony Julia, witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale, a tym razem będzie to travel vlog z Kopenhagi. Wylądowaliśmy i jest tutaj taki mini 7-Eleven jakby bez obsługi. Poszliśmy do Burger Kinga. Zobaczcie, jaki tu jest ogromny wybór wszystkiego jakby. Najpierw się wybiera czy ze cukrem, czy bez, a potem to w ogóle są też jakieś dodatkowe smaki. Na przykład zobaczcie. No i tutaj widzicie, można wybrać dosłownie ileś smaków, naprawdę bardzo fajna sprawa. Tutaj możecie zobaczyć, jak projektowałam swój napój. Chyba wybrałam winogronową kolę i była mega. Pojechałam metrem, a one tam jeżdżą bez kierowcy, więc miałam taki fajny widok jakby pierwszoosobowy. Właśnie wysiedliśmy na stacji pod naszym hotelem i są tutaj takie naprawdę bardzo ładne bloki. Hotelu nie widać, on jest tam zakryty, ale wam go potem pokażę. Tak oto wygląda nasz hotel z zewnątrz. W ogóle ta okolica jest przepiękna, a hotel naprawdę taki fajny, nowoczesny. Mamy pokój na 20 piętrze, więc bardzo wysoko i na pewno będą super widoki. Teraz wjeżdżamy windą właśnie do pokoju. Od razu wam pokażę pokój, póki jeszcze nie mamy tutaj zbędnych rzeczy, więc wiadomo, tutaj jakieś szafki, lustro i tak dalej, kanapa, łóżko i telewizor, ale najważniejszy jest widok. Zobaczcie, jak z takiego wysokiego piętra to wszystko wygląda naprawdę pięknie. A łazienka wygląda tak, jest ona drewniana. Poszliśmy na metro, w ogóle ono jest takie świetne, jeździ co 2 minuty. I pojechaliśmy w sumie do takich najpopularniejszych okolic. Za chwilę popłyniemy właśnie na taki rejs tym kanałem, więc bardzo fajnie. Tego pierwszego dnia główną atrakcją był ten rejs. Trwał on godzinę i prowadził go taki bardzo miły pan, który w ciekawy sposób opowiadał o tych miejscach. Tak naprawdę było widać w sumie większość głównych atrakcji, więc bardzo fajnie. Pogoda również dopisywała, nie było takich tłumów na tym statku, więc można powiedzieć, że takie miłe rozpoczęcie podróży. Ten moment był bardzo fajny, gdzie można było płynąć obok tych takich portów i bardzo często trzeba było się schylać, bo były takie nisko położone mosty, tak jak tutaj widzicie też. Zdecydowanie polecam wam taką atrakcję. Jesteśmy teraz właśnie pod tymi najpopularniejszymi jakby kamieniczkami. No chyba każdy z was zna ten widok. Idziemy teraz właśnie na metro i tutaj są takie uliczki, gdzie jest mega dużo właśnie jakichś takich sklepów. Zobaczcie, jaki piękny mamy widok z okna właśnie, kiedy jest już ciemno, widać te wszystkie światła, a tam jest właśnie ciemno dlatego, że jest tam morze. Mamy właśnie kolejny dzień i dzisiaj będzie się naprawdę dużo działo, bo robimy takiego tripa po różnych zamkach, więc no naprawdę nie mogę się doczekać. Tutaj nagrałam wam trochę hotelu od środka i poszliśmy na śniadanie. Był naprawdę bardzo duży wybór i wzięłam takie pyszności. Jedziemy teraz pociągiem do pierwszego zamku i tutaj są takie widoki na morze. Jesteśmy pod zamkiem i on jest pięknie położony właśnie nad jeziorem. Tego dnia strasznie wiał wiatr, ale wracając do zamku to pochodziliśmy właśnie na początku trochę pod nim. Naprawdę bardzo mi on się spodobał, a potem oczywiście też zwiedziliśmy środek. Te wnętrza są tutaj naprawdę przepiękne i ten dźwięk organów w tle robi duże wrażenie. Właśnie zwiedziliśmy ten zamek od środka, a teraz idziemy na chwilę zobaczyć, jak wyglądają ogrody. Tak to wygląda, ale niestety załapaliśmy się na roboty, więc nie da się zrobić aż tak fajnych zdjęć, chociaż z tej perspektywy jest naprawdę spoko. No i jak widzicie, tutaj jest dużo wody i tak to wygląda. Wsiadamy do pociągu i ruszamy dalej. Właśnie wysiedliśmy, teraz idziemy właśnie do zamku w tym mieście. Chyba nie wspominałam, ale to miasto nazywa się Helsingborg i tutaj jest port oraz zamek. Tak wygląda chyba ten dworzec, no i tam dalej idzie się na port. Tutaj jest taka fajna budka, gdzie można brać jakieś różne książki.
Teraz szukamy restauracji i tutaj jest taki bardzo ładny budynek. W ogóle ta okolica ma taki inny vibe, taki bardziej nadmorski. W takiej małej restauracji zjadłam pyszną pizzę dosłownie jak we Włoszech. Tam w tle właśnie widać ten zamek, do którego pójdziemy. Jejku, zobaczcie jakie słodziaki po prostu. Ja kupiłam jednego, potem wam go pokażę, ale one są takie urocze. Żeby dojść do tego zamku trzeba było trochę podejść, ale myślę, że było warto. Jesteśmy teraz w twierdzy w Krągborgu, weszliśmy i tak wygląda tutaj dziedziniec. Jakaś taka śmieszna studnia. Tutaj jest widok na morze, bo właśnie ten zamek tak fajnie, czy tam ta twierdza, fajnie leży sobie właśnie nad morzem. Tutaj jest bardzo fajny widok, właśnie zobaczcie jak tutaj widać to morze, są takie kamienie też. Zobaczcie, tutaj jest taka naprawdę przepiękna uliczka, ma taki klimat trochę jak Notting Hill w Londynie. Ogólnie idziemy teraz na prom, dlatego że popłyniemy do Szwecji, najpierw do jednego miasta, potem pojedziemy do Malmo i z Malmo już wrócimy do Kopenhagi, ale to jeszcze tam za ileś godzin. Na razie czeka mnie podróż do Szwecji. Teraz właśnie będziemy wchodzić na prom. Trzeba przejść tam i właśnie to jest wejście na ten duży statek. Właśnie odpływamy już z naszego portu, w ogóle ten statek jest ogromny, są tutaj różne restauracje, kawiarnie i tak dalej. No ale wiadomo, że ten przepływ jest dosyć krótki, bo to trwa chyba z 40 minut. No pewnie pokażę wam jeszcze jakieś ujęcia na morzu i jestem mega ciekawa Szwecji. Szczerze minęło to naprawdę dosyć szybko, szybciej niż się spodziewałam. Pływałam wcześniej też innymi promami i statkami, ale ten był chyba największy. Wyszłam teraz jakby na górę statku i mogę teraz lepiej to widzieć bez szyb po prostu i naprawdę jest super. Tak to tutaj wygląda. Za chwilę będziemy właśnie tam wpływać. Zobaczcie, nawet tam jest flaga Polski w ogóle, a tutaj są takie ładne budynki. No już dosłownie za chwilę będziemy. Jestem właśnie w Helsingborg, tak to tutaj wygląda. Wysiadłam z pociągu i tak to tutaj wygląda. Tam w ogóle jest chyba jakiś tymczasowy park rozrywki zrobiony, bo też chyba trwa jakiś festiwal. Ale atrakcje tutaj mają. Malmö to trzecie największe miasto w Szwecji i w sumie było nawet sporo ludzi. Jak słyszycie w tle, tam jest w ogóle festiwal. Spacerowaliśmy sobie po tym mieście, oglądając różne budynki, ale naprawdę był taki czas, że były spore tłumy przez tą imprezę. Byliśmy głodni, dlatego poszliśmy do takiej ślicznej restauracji na kolację. Ja zamówiłam pyszny napój i do tego Cezara. Ja po prostu kocham Cezara i tak się ucieszyłam, jak zobaczyłam go w menu. Poszłam na chwilę posłuchać muzyki na tym festiwalu i było naprawdę spoko. Teraz czekam na pociąg z powrotem do Kopenhagi. Ten pociąg jedzie przez ogromny most położony na Morzu Bałtyckim. Idziemy właśnie na naszą stację metra i pierwszą atrakcją dzisiaj będzie biblioteka. Czekamy na stacji, a tak wygląda hotel, w ogóle nad nim są chmury. Tak wygląda ten budynek z zewnątrz, jest naprawdę piękny. Poszłam też do takiego sklepiku z pamiątkami i był tam duży wybór rzeczy. Tutaj, tak jak zresztą wszędzie w Kopenhadze, jest bardzo dużo rowerów. Tu jest naprawdę ślicznie. To była zdecydowanie najpiękniejsza biblioteka, w jakiej kiedykolwiek byłam. Naprawdę ma taki filmowy klimat, trochę Harry Potter, trochę Wicked, naprawdę świetny vibe. Dosłownie poczułam się, jakby była jesień. Jak będziecie w Kopenhadze, to zdecydowanie warto tam pójść, można zrobić ekstra zdjęcia. Teraz poszliśmy pod taką rotundę, ale chyba nie będziemy wchodzić do środka. Teraz jesteśmy na takim fajnym jakby ryneczku. Są takie kolorowe kamieniczki. Jesteśmy teraz w Galerii Sztuki i tu jest taki przepiękny jakby ogród z takim szkłem. Ta oranżeria jest ślicznie zrobiona.
Właśnie zamówiliśmy sobie takie ciastka, ja zamówiłam takie truskawkowe, tutaj jest jeszcze cytrynowe i teraz czekamy na kawę, ale naprawdę to miejsce ma taki fajny klimat, taka jakby szklarnia. Ten wystrój jest taki śliczny, że aż miło się na to wszystko patrzy. Tutaj jest taka wystawa egipska. Tutaj pływają takie słodkie rybki i w ogóle ta czerwona coś tam je, jakby tą roślinę, co tu jest. W drodze na autobus mijamy taki ratusz, że naprawdę dosyć sporym budynkiem. Pospacerowaliśmy przez moment po tej okolicy i zobaczyliśmy też pomnik Andersena. Jedziemy teraz takimi schodami z metra i ma fajny kolor to. Jesteśmy teraz przy takim placu, ogólnie tam też był zamek, ale on jest częściowo w remoncie i tu jest taka bardzo fajna fontanna. No i chyba usiądziemy sobie tutaj na krzesełkach, bo jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. I patrzcie, jaki słodki domek. To jest chyba na jakieś zwierzaki, nie wiem, na jakieś kaczki. A nie, patrzcie, też tutaj są rybki. Ale słodkie, ale duże, zobaczcie, sobie pływają pięknie. O, samolot, helikopter leci jeszcze nad nami. Naprawdę fajny klimat. Tutaj jeszcze rosną takie bardzo ładne róże. Za chwilę popłyniemy identycznym autobusem na wodzie właśnie tam w stronę opery i chyba wysiądziemy pod tą taką słynną syrenką. Te autobusy wodne są naprawdę świetne, fajnie jest tak się też przepłynąć nim. Właśnie wysiedliśmy z tego autobusu wodnego i teraz będziemy szli dalej. Tutaj jest taka bardzo ładna fontanna z takimi bekami, a obok taki kościół. Idę właśnie pod małą syrenkę i tam są takie tłumy, zobaczcie ile ludzi dosłownie. Zobaczcie, tutaj jest taka bardzo ładna okolica. Tak wygląda ta okolica. No jest dosyć ciekawa w sumie. Te budynki chyba były kiedyś jakieś wojskowe, jak mi się wydaje. I właśnie są one takie czerwone lub żółte. Teraz przechodzimy obok takiego jeziorka i pływają tutaj takie słodkie łabędzie. Nawet z tyłu jest taki młody. I ten teraz zanurza głowę. Teraz idziemy na stację metra i jesteśmy właśnie pod tym kościołem, ale pojedziemy jeszcze tutaj jutro osobno. Znaleźliśmy taką fajną restaurację włoską, dlatego tam właśnie poszliśmy. W oczekiwaniu na lasagne dostaliśmy takie bułeczki. Mamy następny dzień, ja już jestem po śniadaniu i za chwilę zaczynam zwiedzanie. Dzisiaj też zobaczę dosyć sporo ciekawych miejsc, dlatego warto oglądać. Teraz wysiedliśmy i idziemy już do miejsca, które teraz będziemy oglądać, czyli taki browar. Poszliśmy do Muzeum Carlsberg, które jest naprawdę bardzo interaktywne, są tam różne filmiki. Można naprawdę się dowiedzieć wielu rzeczy na temat tego, jak w ogóle ta cała firma powstała. Były różne specjalne strefy, makiety, różne pokazy, ale należy pamiętać o tym, żeby wcześniej rezerwować miejsca. Można było zobaczyć również jakieś stare reklamy i te telewizyjne i nie tylko. Na końcu była ogromna strefa, gdzie były piwa z całego świata, była też taka wyszukiwarka i można było szukać różnych, nawet były polskie. Zobaczcie, tutaj są koniki, taka stajnia i one są takie urocze po prostu. Zobaczcie, jaka ta klacz jest urocza, ona jest taka słodka w ogóle, mega fajna. Cześć! No taka słodzianka z ciebie, no taka śliczna jesteś. No patrzcie, jaka piękna.
Tutaj stoi taki ogier, który się nazywa Bayer. Tutaj jest taki mega słodki kucyk. Ta okolica jest bardzo ładna i teraz idziemy zobaczyć bramę słoni. Tak wygląda ta brama, naprawdę jest bardzo ładna. Pozwiedzaliśmy tą okolicę, bo była naprawdę bardzo fajna, taka fabryczna. Pojechaliśmy pod zamek, ale okazało się, że na wejście trzeba czekać parę godzin i trzeba było jakoś zagospodarować ten czas, więc zaczęłam od cynamonki i kawy, było to naprawdę przepyszne. Następnie podeszliśmy pod drugi zamek, w którym przebywa aktualnie rodzina królewska. I weszliśmy zobaczyć od środka ten kościół, o którym wspominałam też wcześniej. Był naprawdę bardzo ładny. A tu już ogrody zamku, do którego idziemy. Zobaczcie, jakie słodkie kaczuszki tutaj są, tak blisko podchodzą, jaka słodziutka. One idą dosłownie tutaj do tego parku, co jest. Za chwilę będziemy ustawiać się do kolejki, a zobaczcie, ile tu jest słodziaczków. No cześć! Jakie piękne one są, tak sobie tutaj chodzą, widać, że są przyzwyczajone do ludzi, plus tutaj mają takie jeziorko, w nim sobie pływają. Ja właśnie czekam na wejście do zamku, ogólnie byliśmy już w kolejce, ale powiedzieli, że mamy być 5 minut przed jakby naszym no po prostu kolejką. Dlatego teraz będę tutaj przy tych kaczuszkach, bo myślę, że to jest chyba najlepsza atrakcja tego zamku. Ten zamek w środku jest po prostu prześliczny, te komnaty, jakieś sale balowe mają bardzo ładny wystrój, w ogóle mi się podobają tamte ściany, jakby zdobienia na nich. Tu jest prawdziwy tron, ale też był taki fejkowy, jakby ktoś chciał na niego usiąść, nie będąc królem, i tam była taka pułapka. Po zobaczeniu zmiany warty udaliśmy się do innej części tego zwiedzania i była tutaj taka przepiękna korona oraz mnóstwo biżuterii. Dosłownie ja bym to wszystko nosiła, to było takie piękne. A potem zjadłam dosłownie najlepszego burgera w życiu z kurczakiem, to było takie przepyszne. Piąty, czyli ostatni dzień, zaczęłam od przepysznego śniadania. W ogóle ta maszyna mi się zepsuła tutaj 2 razy, wszystko zaczęło się wylewać, ja nie wiem, a tak wyglądało jedzonko. No na ostatni dzień akurat trafiła się taka deszczowa pogoda, może to potem przejdzie, a teraz po prostu tak będziemy sobie chodzili na spokojnie, pójdziemy pod te kolorowe kamieniczki. Tutaj jest taki uroczy mały statek. Właśnie czekam teraz na kawę na wynos i sobie właśnie ją wypiję. Zobaczyliśmy, że podpływa ten wodny autobus, a nam się to tak spodobało, że stwierdziliśmy, że na ten ostatni dzień możemy popłynąć w obie strony, po prostu tam i z powrotem, i naprawdę była to dobra decyzja. Było świetnie, mało ludzi, wypiłam sobie jeszcze tą kawę i podziwiałam przez okno widoczki. Właśnie przypłynęliśmy tym autobusem, dlatego że one mają taki fajny vibe, potem jeszcze popłyniemy w drugą stronę. Kawka dalej jest i to jest ta okolica obok tego Bloksa. Byliśmy już tutaj chyba 2 albo 3 dni temu, no i chwilę tutaj postoję. Znowu udało mi się usiąść na samym przodzie metra, dlatego wam też nagrałam widoki. Znowu poszliśmy do Momo, bo naprawdę to jest takie dobre, w ogóle blisko hotelu. Zdecydowanie wam polecam, wszystko jest bardzo świeże i takie na bogato. Niestety, co dobre, szybko się kończy, dlatego wracamy na lotnisko. Pokażę wam właśnie ten automat ze 7-Eleven, moim zdaniem jest bardzo fajny. Tutaj są te takie cynamonki, różne napoje, można wziąć sobie sałatkę, jakieś szejki. Też są rzeczy ze Starbucksa. I tutaj jakieś takie na przykład mini Oreo musi być mega dobre. Obok jest w ogóle też automat z kawą, jakaś, nie wiem, no, strefa z różnym pieczywem, jakimiś słodkościami, więc naprawdę fajna opcja. Czas na lotnisku upłynął całkiem szybko, no i jesteśmy w samolocie, ale najlepsze z tego wszystkiego jest to, że widać nasz hotel, bo on jest dosyć blisko lotniska i te 2 wieże tutaj to jest właśnie on.
Też zawsze w nocy można było obserwować te samoloty, jak lądują, startują, a teraz my byliśmy właśnie z perspektywy środka tego samolotu. Tak jak obiecałam, pokazuję wam jeszcze tego słodziaka, co udało mi się kupić. Tym razem nie robię wam właśnie takiego holu z tymi pamiątkami, bo było tego naprawdę dużo, ale zobaczcie, jaki on jest słodki, on wygląda jak stoniczek, jest taki piękny. No i właśnie już się z wami będę też żegnać. Mam nadzieję, że taki travel vlog wam się spodobał. Jeśli tak, będę bardzo wdzięczna, jeśli zostawicie po sobie łapki w górę, jakiś komentarz. Jeśli tego nie robicie, warto zostawić również subskrypcję. I w ogóle kolejne vlogi również będą podróżnicze, a jakie to będzie miejsce, zobaczycie już pewnie niedługo, więc życzę już wam miłego dnia lub wieczoru. Pa!